Pamiętam taką sytuację, kiedy jeszcze pracowałem w szpitalu na onkologii dziecięcej w Szczecinie. To bardzo często były takie dni, że wieczorami wracałem do klasztoru bardzo późno. I któregoś wieczora po 23:00 szedłem sobie ulicą i minęło mnie dwóch ogolonych na mnicha podpitych dwudziestokilkulatków. No ten biały habit rzuca się w oczy, więc kiedy oni mnie zobaczyli, jeden powiedział do drugiego: ty patrz, mnich idzie. Znaczy przed tym słowem mnich padło jeszcze jedno niecenzuralne słowo, którego nie wypada mi przytaczać z tego zacnego miejsca. No jakoś dostałem wtedy taką łaskę pokoju, więc podchodzę, podaję rękę i pytam: jak się macie, chłopaki? No więc moi nowi znajomi byli trochę zdezorientowani, ale przywitaliśmy się i zaczęliśmy sobie sympatycznie rozmawiać. I w końcu jeden z tych chłopaków, który przedstawił się jako Maciek, to mówi tak: bo ja, proszę mnicha, uważam, że trzeba mieć Boga w sercu i tego Boga szukać w drugim człowieku. I ja Boga w sercu mam, stwierdził mi ten Maciek. I rzeczywiście, powiem wam, nie spodziewałem się, że tu znajdę taką intuicję ewangeliczną, ale że ten Maciek miał naprawdę rację. Nie wiedząc o tym pewnie, może był już zamroczony tym alkoholem, ale nie wiedząc pewnie o tym, to wypowiedział głęboko ewangeliczną prawdę, że trzeba mieć Boga w sercu, żeby móc patrzeć na świat w sposób Boży, a nie ludzki. I żeby doświadczyć, że każde wydarzenie i każdą sytuację Pan Bóg może obrócić na naszą korzyść. I właśnie o tym dzisiaj mówi nam święty Paweł. Paweł pisze, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Gdybyśmy te słowa świętego Pawła potraktowali na serio, to co one oznaczają? Że jeżeli ja jestem z Bogiem, to już niczego nie muszę się bać. Bo jeżeli nawet coś idzie nie po mojej myśli, to i tak to Pan Bóg przemieni na moją korzyść. Bo nie definiuje nas to, co nam wychodzi, ale definiuje nas to, co wybieramy. Tylko co to oznacza miłować Pana Boga? No stara szkoła ojców Kościoła mówi, żeby Pismo Święte tłumaczyć przez Pismo Święte. I tutaj podpowiada nam święty Jan, co to znaczy miłować Boga. Że jeżeli kochamy Pana Boga, to ta miłość musi się przekładać na drugiego człowieka. I ja zdaję sobie sprawę, że pewnie teraz część z was ziewa, bo słyszeliście już to pewnie setki razy. Samo słowo miłość jest w naszej kulturze, myślę, już takim słowem bardzo wywietrzałym. I to grozi też nam, dominikanom, że w naszym zakonie formacja intelektualna jest owszem czymś istotnym, tylko że my do zakonu nie przychodzimy studiować Chrystusa, tylko my przychodzimy, żeby się Nim stać. Młodzi dominikanie od samego początku są już właśnie tego uczeni, żeby modlić się twarzą do siebie. Kilka razy w ciągu dnia bracia spotykają się w chórku i modlą się twarzą do siebie. I w tym zawarta jest właśnie taka intuicja, że jeżeli ja nie zobaczę Chrystusa w twarzy mojego współbrata, to nawet nie mam po co gapić się na ołtarz, bo i tak tego Chrystusa tam nie dojrzę. Wiecie, czego boi się papież Franciszek? Że jego słowa będą słuchane, ale jego słowa nie będą realizowane. I my tak trochę w Kościele mamy, że słuchaliśmy już setki kazań, wiele konferencji, wiele rekolekcji i może pojawić się taka postawa: no ciekawe, czym mnie teraz ksiądz zaskoczy. No to już słyszałem, to ciekawa intuicja. Czyli słucham, ale tylko na poziomie intelektualnym. Słucham, ale nic z tego nie wynika. Kiedy ojcowie Kościoła mówili o jałmużnie, to bardzo często używali takiego słowa debitum. To słowo oznacza powinność, to słowo oznacza dług. Jałmużna, więc to nie jest praktyka dobrowolna w Kościele, jakaś rada ewangeliczna dla kilku wyjątkowych ludzi.
to jest powinność. Jesteś to winien Bogu, jesteś to winien ludziom. I pamięć o ubogich, o drugim człowieku była w Kościele od pierwszych wieków niezwykle istotna. Mówił o tym wielokrotnie święty Paweł. To również była część porozumienia pomiędzy nim a apostołami. Paweł pisze, bylebyśmy tylko pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Mamy opisaną sytuację w Dziejach Apostolskich. Kościół w Jerozolimie jest w potrzebie. Paweł zbiera jałmużny na potrzeby ubogich z Jerozolimy, a potem Paweł idzie do Jerozolimy, wiedząc, że zostanie tam schwytany. Paweł mógłby uciec, ale nie może uciec i nie chce uciec, ponieważ niesie składkę. On niósł jałmużnę na Kościół w Jerozolimie. I Paweł jest gotów dla tej jałmużny zaryzykować życie, a już na pewno wolność. I myślę, że łatwiej by nam było zrozumieć świętego Pawła, gdyby go, nie wiem, schwytano na sprawowaniu Eucharystii, gdyby go schwytano na głoszeniu słowa, ale przy jałmużnie, są takie momenty, że człowiek bardzo mocno jest wzywany przez Pana Boga do jałmużny. Przeżywacie to jako łaskę? Przeżywacie, że to jest wyróżnienie, że możemy komuś pomóc? Bo gdy staniemy przed Panem Bogiem i zawiodą nasze pieniądze, i zawiodą nasze wpływy, to kto pomoże nam wejść do nieba? Odpowiedź daje nam Jezus. To są właśnie ubodzy, bo ubodzy przyjmują nas do Królestwa. Dlaczego? Dlatego, że właśnie z nimi utożsamia się Chrystus. Chrystus mówi, byłem głodny, byłem spragniony, byłem nagi, byłem w podróży. Chrystus utożsamia się z każdym człowiekiem, którego życie zbyt mocno przygniotło. I taka perspektywa, taka właśnie Jezusowa perspektywa, to pozwala nam zupełnie inaczej patrzeć na człowieka, który przychodzi prosić o pieniądze, przychodzi prosić o ubranie, o jedzenie czy o czas. Krakowski święty, brat Albert Chmielowski, to on w ubogich widział podobieństwo Chrystusa, a jednocześnie nie był człowiekiem naiwnym, był człowiekiem niesłychanie trzeźwym i niesłychanie konkretnym. W jednym ze swoich takich cudownych tekstów brat Albert Chmielowski stawia pytanie retoryczne, dlaczego dajemy naszym podopiecznym śniadanie? Dlaczego dajemy naszym podopiecznym śniadanie? I odpowiada Albert, żeby nie pili na czczo, żeby nie pili na czczo. I trzeba realistycznie umieć patrzeć na tych ludzi, którzy czasem kłamią i na poczekaniu wymyślą każdą historię. Część z nich takich jest. I mówię to szczerze, wiem, bo przez 4 lata pracowałem z takimi osobami, ale to właśnie z nimi utożsamia się Chrystus. Chrystus mówi, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Z jakich powodów trafia się do więzienia? Za kradzież, zabójstwo, oszustwo. Tylko zauważcie, Chrystus nie mówi, ja byłem w więzieniu, tylko że wiecie, ja tam byłem niesłusznie osądzony. Nie. Jezus uniża się do zjednoczenia z każdym człowiekiem, także z takim, który swoją godność sponiewierał. Jestem przekonany, że zdziwimy się kiedyś bardzo, gdy wszystkie nasze problemy zobaczymy Jego oczami. I bardzo możliwe, że coś, co nam się dzisiaj wydaje naszym przekleństwem, to w Jego oczach będzie jakoś święte. Że coś, co nam się dzisiaj wydaje trudem i przegraną, to dla Niego będzie najbardziej niezwykłe i najbardziej drogocenne. Że kiedyś sposób patrzenia Pana Boga zupełnie nam to wszystko wywróci do góry nogami. Paweł o tym nam dzisiaj przypomina, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, czyli z tymi, którzy potrafią odnaleźć Chrystusa w drugim człowieku, to współdziała we wszystkim dla ich dobra. Jeżeli ja potrafię odnaleźć Jezusa w moim bracie i w mojej siostrze, to wówczas to słowo z Pisma Świętego zaczyna realnie działać i Pan Bóg sprawia, że każda sytuacja i każdy moment zostaje obrócony na moją korzyść.